Drodzy widzowie, witam serdecznie na specjalnym odcinku Kontekstu na konferencji, Archeologii Żywej na konferencji. Bardzo się cieszę, że udało się w końcu dorwać tego niesamowitego człowieka. Umykał mi wiele razy przed internetowymi występami, na konferencjach spotykaliśmy się niejednokrotnie, no i tutaj w Gnieźnie najczęściej, prawda? Najczęściej w Gnieźnie. Ale myślę, że na początek oczywiście większości osób, które przecież oglądają różne inne kanały internetowe, nie muszę przedstawiać, że jest ze mną Igor Górewicz, popularyzator, rekonstruktor, autor wielu książek o kulturze słowiańskiej, o uzbrojeniu, o mieczach, muzyk, wojewoda drużyny Grodu Trzygłowa i oczywiście wydawca, właściciel wydawnictwa Triglav. Tak jest. Dzień dobry raz jeszcze. Tak jak mówiłem, spotykaliśmy się na konferencji niejednokrotnie. Jesteśmy teraz na, jak widzicie, może nie widzicie do końca, ale 8. Kongresie Mediewistów Polskich, który odbywa się właśnie w Gnieźnie. Przedstawiłeś swoją prezentację już, jesteś po. Tak. Opowiadałeś o tym, co Cię najbardziej chyba fascynuje. Czyli o mieczach. Chociaż muszę powiedzieć, że przez jakiś czas ex aequo, od jakiegoś czasu ex aequo idzie miecz i włócznia, bo za jednym i za drugim nieprawdopodobna symbolika sięgająca głęboko korzeni kultury europejskiej. No ale miecz z kolei to jest ta ferrada typów, zdobień, wyglądów. Włócznia jest taka skromniejsza, mimo tam jakieś tałszowania trzewików. No chyba, że włócznia świętego Maurycego. No ostatnio wykonywaliśmy kopię na potrzeby inscenizacji, bo Droga do Korony Bolesława Chrobrego, no to też jest taki artefakt, którego pożądałem od lat, ale nigdy nie było okazji, ale udało się taką kopię przygotować. Oczywiście Państwo wiedzą, że nie jest to włócznia świętego Maurycego, to jest kopia wykonana przed rokiem 1000 w świętej włóczni cesarstwa. No ale kopia legitna. Kopia legitna, no kopia z czasów historycznych. To jest kopia, którą tradycja już uznała za oryginał, ale ona mało jest podobna do tamtej prawdziwej, jeśli przyjrzeć się z bliska. Z daleka, za chmurką, okej. Magicznie nagle mi się pojawił w ręce numer aktualny Archeologii Żywej. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas oglądają, mają swój egzemplarz. Jeden z najlepiej sprzedających się aktualnie. No, Bolesław Chrobry wszedł na szczyty popularności zestawienia naszych monarchów, w zestawieniu 2025. Ale zasadnie. Mówiłeś o włóczni. Włócznia jest widoczna tutaj na okładce. Jest widoczna w ręku oczywiście Bolesława, no i wspomniana inscenizacja również jest. Jedna z wielu zresztą, tak? Wedle jednego scenariusza, ale wystawialiśmy ją 5-krotnie. Tak, na okładce jest i ta sama właśnie nasza kopia korony na podstawie Matyldy i samej włóczni. Wykonał to wszystko Piotr Król, nieprawdopodobnie zdolny rzemieślnik od nas z drużyny Grodu Trzygłowa ze Szczecina. I mówiliśmy o tym, że kopia jest jedna u nas, ale nie tylko Chrobry ją dostał wtedy, w tamtych czasach. No tak, tam jest również włócznia węgierska, późniejsza legenda i to węgierska mówi, że ta korona, którą otrzymał Chrobry, ona miała być dla Stefana przeznaczona, ale to legenda, to nieprawda. Nie, no po prostu mówiąc krótko, Otton III jakby rozszerzał tą swoją ideę, prawdopodobnie dając kopię takiej włóczni. Przy czym trzeba pamiętać, że to inne myślenie troszkę niż nasze, to nie kopia. Skoro relikwia któregoś tam stopnia wystarczy, że miała kontakt z relikwią, to już miała swoją moc. No, jeśli ona była wykonana w jednym miejscu, na podstawie, gdzieś pewnie z kontaktem fizycznym, więc głęboko wierzono, że ona niesie przynajmniej część tej mocy, która niesie ta właściwa święta włócznia. No i był w niej jeszcze ponoć gwóźdź z drzewa krzyżowego. Nie było. Jak Państwo się przyjrzą, to ta nasza wawelska, tak ją nazwijmy, włócznia ma te nacięcia nieco pod sztychem, obwiązane drutem, podobnie zresztą jak tuż nad
Tak się nazywa, tam gdzie się sadza. Tuż nad Tuleją. Też ten drutem jest to obwiązane i w tym wypadku naszym to nie ma kompletnie żadnego wyjaśnienia technologicznego, bowiem oryginał jest tak skonstruowany, że jest rzeczywiście włócznia i do niej domontowane są jakby dwa ostrza dodatkowe i dopiero po tej procedurze nabiera kształtu podobnego naszej. Natomiast w oryginale te nacięcia to jest po prostu szersze wycięcie i tam jest umieszczony kawał żelaza, który ma być gwoździem z Chrystusowego krzyża. U nas to jest wszystko, to jest po prostu wycięte w blasze, mówiąc krótko. No, ale miał być o mieczach, bo rozmawiamy o włóczni. Ale mówiłem, że idą łeb w łeb, więc na chwilę się włócznia by sforowała. Ale jednak no, przy tych czasach rzymskich raczej myślimy o używaniu włóczni na terenach dzisiejszej Polski. Ona jest... To zdecydowanie. Między innymi tego dotyczył mój referat. Próba zrozumienia, dlaczego miecze są tak różnorodne, miecze współwystępujące. Czy te najpiękniej zdobione nawet w tej naszej epoce początków, pierwszych piastów, czy powiedzenie, że jest to elita, to jest część, czy to jest wyjaśnienie wystarczające? Na pewno prawdziwe, ale chyba nie wyczerpujące. No bo właśnie mamy cały szereg przykładów z dziejów, że różnie ten miecz był traktowany. Albo reprezentował wojownika, mężczyznę jako takiego, tu podpowiem, tak było u Celtów, a potem dopiero we wczesnym średniowieczu w Norwegii i u Rusów, co wiemy w Norwegii wiemy dzięki gigantycznej ilości ponad 3000 mieczy, które są znalezione, a u Rusów dzięki zapisom, informacjom od z arabskich źródeł, że właśnie ten miecz symbolizował mężczyznę, człowieka. Natomiast w społeczeństwach barbarzyńskich niemal całej reszcie, bo nie lubię używać wszystkich albo żadnych, bo nie wiem tego, to włócznia symbolizowała ten podmiot prawny, czyli mężczyznę, wojownika, który za pomocą tej włóczni wyrażał swoją zgodę na to, co jest mówione na wiecu. Mówiąc krótko, taki rekwizyt do głosowania. Słowianie w Szczecinie w XII wieku, zgodnie z zapisami żywotów Ottona z Bambergu, toż samo. Przychodzili uzbrojeni we włócznie na wiec, jak było w ich zwyczaju, jak głosi źródło. Także tak. A te miecze, pomijając wcześniejsze epoki już, skupiając się na tych czasach piastowskich, to kiedy taki zalew, możemy powiedzieć? Nie wiem, czy zalew, bo zestawiając z tymi trzema... mniej. Tak, mniej, ale takie były popularne też wystąpienia mówiące o tym, że Słowianie nie używali mieczy, bo mamy tylko 200 mieczy. Tylko 200 mieczy. Ja wiem, że w Norwegii jest ponad 3000, w Szwecji jest 700, ale w biednej Danii, w której Wikingów nie było stać na miecze, mają tylko około 80 egzemplarzy, więc znacznie mniej niż u nas. Deponowanie ich w grobach, bo co innego rzeki, bo to są, nie wiemy, czy przypadkowe zguby, w co nie wierzę. Tego jest za dużo i z pochwami niemożliwe. To raczej jakaś pozostałość, albo nie pozostałość, tylko złapana za rękę forma wotów, a może składania jakiegoś innego rodzaju wotów dziękczynnych, czy po prostu ofiar w świat chtoniczny, pod wodę, pod ziemię. Natomiast w grobach, czy one się znajdują, czy nie, zależy od tego, jaki jest obyczaj pogrzebowy. To jest raz, no wiadomo, słowiańskie groby nie są zbyt bogato zdobione, mówiąc delikatnie, no ale te miecze są już w tych późniejszych grobach komorowych, które są związane raczej z taką deklaracją przynależności do interetnicznych czy międzyetnicznych elit. I tam się takie miecze odnajduje. I dlaczego tak mało tych najwspanialej zdobionych, czy mieczy typu S, czy typu Z, jest ich tam, tych dwóch typów, to nie wiem, czy dziesiątka się uzbiera, chyba nie, a może równo 10 w grobach, przy całych tych 200 egzemplarzach znanych. Co prawda te 200 to jest na nieco dłuższym, bo to całe wczesne średniowiecze. I to już Nadolski zauważył, że im dalej, im później, bliżej naszych czasów,
tym mieczy przyrasta na ziemiach polskich, ale zmniejsza się różnorodność, znaczy jest mniej typów, bo w zasadzie później cała ta dekoracja bogata zanika, a mamy ten komunikat już chrześcijański, choć nie zawsze przez chrześcijan użytkowany. Producent miecza miał taką prawdopodobnie ideę w głowie, aby to przedstawić. Stąd miecz już rzeczywiście wygląda jak znak krzyża. I wówczas miecz staje się sygnałem przynależności do stanu rycerskiego, a nie wyróżniania pozycji samego użytkownika. Dopiero za chwilę, ponownie w średniowieczu, te najwspanialsze egzemplarze, już przynależne królom, książętom, może jakimś wybitnym możnowładcom, znowu bywają dekorowane. Natomiast przejściowo te romańskie miecze, one w większości są pozbawione lub mają skromną dekorację. No i jeśli mowa o mieczach we wczesnym średniowieczu, zawsze pojawia się pytanie, przynajmniej zawsze można przeczytać na główkach, miecz wikiński. Każdy miecz wyłowiony nagle staje się mieczem wikińskim. Czy wiemy, gdzie one były produkowane? To zależy, o czym mówimy, czy o głowniach, czy o oprawie rękojeści. O głowni właściwie nie ma większej tajemnicy, najlepsze miecze. Z Ulfbertami na pierwszym miejscu były importowane z państwa Franków, znaczy tam z miejsc, gdzie była wielowiekowa tradycja wykuwania głowni mieczowych, ale w ogóle uzbrojenia. I te miecze oprawiano albo na miejscu tam i cały gotowy produkt, nazwijmy to, trafiał do ówczesnego barbarikum, czy do Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej, a część wyłącznie głownie i były oprawiane na miejscu. No i teraz te miecze typu S z automatu, jak mieliśmy ostatnio do czynienia, pojawia się miecz, jeszcze nie wiadomo jak jest zdobiony, ale widać po kształcie, że S, miecz wikingów. I przejrzałem doniesienia, chodzi o miecz namalować. chodzi o miecz z Włocławka. I te tak łatwo rzucane określenia etniczne, odważne, zanim przeprowadzono konserwację i pojawiły się zdobienia. Wiadomo było, że jest fałszowany najprawdopodobniej, ale w jakiej wzory to nie wiadomo. I tu chyba jest to rozróżnienie między tym stylem Jellinge i takimi pokrewnymi, które rzeczywiście należy wiązać ze Skandynawami, i ten z Wisły we Włocławku takim jest. No ale mamy cały szereg mieczy w Europie Środkowej i Wschodniej, które mają zgoła inną dekorację. Są to motywy plecionkowe. Podejrzewałbym nawet o jakąś ich floralność. I to jest ciekawe, u nas taka jednokierunkowa, przynajmniej w popularnym obiegu, interpretacja panuje, natomiast w Skandynawii już sam Petersen, czyli twórca takiej najistotniejszej typologii używanej do dziś, mimo że opublikowana została w 1919, uważał te miecze, które mają ewidentnie skandynawską dekorację, za lokalne naśladownictwa mieczy kontynentalnych, czy wprost z Imperium Frankońskich. Kolejna badaczka nazwiskiem Martens, no ona z kolei wnioskowała, stawiała tezę, że tej umiejętności wytwarzania dobrych głowni nauczyła się bardzo wąska grupa rzemieślników skandynawskich. Oczywiście nie wiadomo, czy pojechali, proszę to traktować z przymrużeniem oka, czy pojechali na kurs do Francji, czy też ściągnęli specjalistów do siebie, ale w bezpośrednim kontakcie. Tego nie dało się bez badań metaloznawczych stwierdzić, jak te miecze są zbudowane. Całkiem niedawno, jeszcze nie wiem, w XIX-XX wieku na początku, nie potrafiono rozróżnić między bułatem a dziwerem na pierwszy ogląd. Stąd to pojęcie damastu skówanego, no bo nie wiedzieliśmy, jak to jest wykonane. No i ta Martens uważa, że gdzieś to nastąpiło w IX wieku. Chyba ma rację. Przypomnijmy sobie wycieczki krajoznawcze wikingów na tereny Francji właśnie w IX wieku. Całkiem możliwe, że gdzieś dorwali jakieś wytwórnie, jakiegoś wytwórcę, czy na miejscu, czy go zabrali ze sobą, ale skupiona ta produkcja była przy ośrodkach władzy. Po prostu, czy to książę, czy król, oraz głównych ośrodkach handlowych, jak tam jakaś Hedeby i tak dalej. Jasne. Więc, a te z kolei, właśnie, a te środkowoeuropejskie, no muszę jeszcze dokładnie zbadać ich dystrybucję tego konkretnego wzoru, ale wygląda na to, że
Z jakichś względów one są odnajdowane tutaj, a nie gdzie indziej? To w ogóle jest zabawne pytanie, czy kupowali miecze, które były dostępne, że tak powiem, z wystawy, czy też już na etapie zamówienia wiadomo było, jaki wzór mają zawierać, czyli jaki przekaz komunikować. No i też pytanie tak naprawdę, ile tych warsztatów mogło w Europie być? No na pewno nie był to jeden, bo No nie, to nie wyrobiliby się. no nie, to te dawniejsze rozumienie Urberta jako wytwórcy, no to jest niemożliwe. Ich znamy bodajże 170, jak się w tej chwili nie mylę. I zresztą przez długi czas funkcjonujące to raczej była nawet nie tyle marka produkcyjna, co taki rodzaj banderoli czy akcyzy. To znaczy pewne miecze podpisywano, produkowane prawdopodobnie przy którymś z klasztorów. One miały wyjątkowo dobrą jakość i je podpisywano. To sąd później próbowano naśladować. Te krzaczki, które mają być małżką karolińską, to one ich często nie przypominają, bo ktoś tam próbował je, mówiąc krótko, podrabiać. No i jest jeszcze cała kwestia bardzo interesująca, którą poruszyłeś podczas swojej prezentacji, dysponowania mieczami. Ten referat rozpoczynał się aż w epoce brązu przez Celtów, Germanów, u nas kulturę przeworską, potem epokę merowińską, bo można obserwować fluktuację ilości mieczy w grobach, choć w tej części, powiedzmy, naszej Europy to jest pomiędzy 25 a 10% grobów uzbrojonych. No ale tylko część z nich jest szczególnie wyróżniana. W dawniejszym, tej właśnie merowińskiej epoce, tak zwany Goldgierszpata, czyli te miecze z złotym uchwytem rękojeści, czy z pierścieniem u głowicy. Ich jest niewiele, są szeroko dystrybuowane. No i trudno jest uwierzyć, że to jakiś najdroższy krzyk mody i po prostu elity jako takie się w ten sposób wyróżniały, raczej jakąś grupę bardzo wąską. Prawdopodobnie udaje się w tych wypadkach, albo grupy bardzo wąskie udaje się złapać w tych wypadkach, że tak powiem, za rękę. Tutaj przyszło mi do głowy ze względu na ten właśnie miecze z pierścieniem na głowicy, dlatego że pierścień ma też w kulturze germańskiej bardzo szerokie znaczenie związane z jednej strony właśnie z przysięgą, no to rozumiemy nawet dzisiaj doskonale, ale też z władzą. Władca jako dawca pierścieni zawierający tą obopólną umowę ze swoimi wojownikami. I zastanawiam się, czy niepodobnie mogło to funkcjonować na naszych ziemiach. Wiemy, że Mieszko dysponował swoją siłą zbrojną i arsenałem w sposób scentralizowany. Też nie był pierwszy wcale, bo w odróżnieniu od tych Norwegów czy Rusów, o których wspomniałem, tu raczej jak u Tacyta, Sujonowie też mieli trzymać broń pod kluczem w czasach pokoju. Ale władca, właśnie oni posiadali władcę, który miał właściwie władzę absolutną. I wtedy, gdy ta władza jest silna, autorytet jest silny, mieczy generalnie ubywa. Dlatego w Norwegii, gdzie podmiotem, nazwijmy to prawnym, był ten Karl, wolny właściciel farmy, tam tych mieczy jest wiele, bo każdy zabierał, czy składano do grobu na znak przynależności do pewnej warstwy, ale tam, gdzie te struktury państwowe okazują się silniejsze, jak w Danii, czy właśnie u pierwszych Piastów, no to tam miecze są bardzo mocno ograniczone. Natomiast jeszcze jednym ciekawym elementem, dobra. Natomiast czy one są tak, czy stan badań może wpływać na naszą ocenę? No, te miecze zdobione w grobach, bo powtarzam, to co w rzekach, czy bez kontekstu zupełnie, to trudno jest tutaj wyrokować, ale jednak z tych grobów uzbrojonych mamy trochę, też występujących tak wyspowo, czyli sławna Bodzia, taka trójca, Bodzia, Ciepłe, Lutomiersk, no i cmentarzysko, czy cmentarz elitarnych, konnych wojowników. No to jeśli wszyscy są elitarni, z pewnością, no to kimże są ci, którzy mają te wyjątkowo zdobne miecze? Uważam, że to jest pewien podzbiór spośród elitarnych wojowników. No, więc, a jeśli tak, no to nie sposób spodziewać się tych mieczy znacznie więcej.
Obyśmy je znajdowali nadal, ale nigdy to nie będzie, nie sądzę, miało jakiejś masowej skali. A liczbowo jesteś w stanie rzucić? Z grobów mieczy typu S są bodajże 2, Z, które są, no, wiele wskazuje na to, że skandynawskie, ale też mają inne elementy. Ostatnio Leszek Gardeła ma inną interpretację, ale już wcześniej na kształtowanie oprawy miecza typu Z podejrzewa się wpływy i bałtyckie, i koczownicze, i różne inne. Tych jest w grobach chyba 3. No nie mam notatek, przepraszam, nie wszystkie te liczby siedzą głęboko. Więc to jest garstka w porównaniu do 200 mieczy. Przy czym te 200 mieczy to są z różnych kontekstów. Mieczy prostych, noszących to, co mówiłem, ten sygnał raczej o przynależności do warstwy po prostu, a nie o pozycji samej w sobie, jest około 30 w grobach. Czyli jest pewna różnica skali, ale dla uczciwości te miecze typu X, alfa, one z kolei przez dłuższy czas funkcjonują, więc to też ma oczywiście wpływ na ich ilość. No i po zmianie już tego obyczaju grobowego przy inhumacji, zwłaszcza w tych grobowych, w komorowych grobach. No ale miecze, historia nie kończy się na wczesnym średniowieczu. Jest ich o wiele, wiele więcej, coraz więcej typów. Coraz więcej. Gdyby ktoś chciał obejrzeć sobie takie miecze, masz wystawę. No tak, już od kilkunastu lat wystawa Miecze Europy, czyli ten sam tytuł, co później te dwa moje albumy, znaczy album dwukrotnie wydany. W tej chwili do zobaczenia w Wolinie, w Muzeum Regionalnym w Wolinie, ale tylko do końca września. Tu zobaczymy, czy się uda mi opublikować ten materiał jeszcze we wrześniu, bo dużo jest rzeczy, ale później... A jeśli nie, to wystawa będzie do wzięcia, czyli jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany ściągnięciem do siebie taką oś czasu pokazującą główne idee rozwojowe od zarania miecza około roku 1700 po wyjście jego z użycia na polach walki, zastąpienie jakby swoimi potomkami, z rapierem, który pierwotnie był w zasadzie mieczem z rękojeścią koszową, no a później szpada i tak dalej. No i to jest oferta nie tylko do muzeów. Najczęściej oczywiście ona jest eksponowana w muzeach, ale też w zamkach, czyli powiedzmy, że w muzeach zamkowych no z pewnością jest trochę miejsca potrzebne i jakiejś godności do ekspozycji. No tak. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jak się konferencja podoba? Organizowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i Stały Komitet Mediewistów Polskich. Jeszcze tutaj zaraz sprawdzę, żeby gafy nie popełnić. Ale jak Ci się podoba konferencja? No ja bywam w Gnieźnie często na konferencjach. Zespół bardzo doświadczony w ich organizacji i zawsze to jest na bardzo dobrym poziomie, od takiej też strony właśnie czysto organizacyjnej, już nie mówię o merytoryczności, to oczywiście wystąpień, natomiast tutaj inna skala, 400 prelegentów. 336 osób chyba na planie jest, z czego ponad 30 to zagraniczni goście. Również widziałem nawet Wielka Brytania, nie tylko słowiańskie kraje. Ja niestety nie miałem możliwości przez 3 dni sycić się tą wiedzą tu dystrybuowaną, bo jeszcze wczoraj byłem, czyli no we środę, na ostatnim dniu festynu archeologicznego w Biskupinie, a już jutro, czyli dla nas to będzie piątek, już występujemy na pokazie gdzieś w Szczecinie, więc niestety tylko ten jeden dzień i to nie cały. Mogłem się cieszyć Kongresem Mediewistów Polskich w Gnieźnie. Tak, a ja teraz bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać.